Adam Król, w Gliwicach mieszkam. Studiowałem na Politechnice Śląskiej budownictwo, gdzie później pracowałem przez 22 lata jako pracownik naukowo-dydaktyczny. I w roku 1990, konkretnie 14 marca, dziwna rzecz się stała. Mój synek, który 2 lata wtedy miał, zrobił bałagan w starych gazetach, w języku angielskim zresztą gromadzone przez moją żonę, która jest z Teksasu, rodem Amerykanka, obecnie również Polka. I w tym całym bałaganie żona, porządkując materiały z powrotem, znalazła artykuł "Bądź solą w małosolnym społeczeństwie", który mówił o Millardzie Fullerze, założycielu Habitat for Humanity w Ameryce. Ten artykuł był tak świetnie napisany, że gdy tylko wróciłem z mojej pracy w tym dniu, razem z żoną żeśmy odkryli, to jest chyba powołanie dla nas. Jestem przygotowany w jakimś zakresie do prowadzenia budowlanych przedsięwzięć. Żona jest jak najbardziej przygotowana, żeby coś dobrego ze swojego pochodzenia i mieszkania w Polsce uczynić. No i będziemy mogli, jeżeli tylko ta fundacja Habitat for Humanity w Stanach się zgodzi, prawdopodobnie jakoś pomóc w tej sprawie, żeby ten dobry temat, jakim jest budowanie wraz z rodzinami w potrzebie mieszkaniowej domów, przenieść na polski grunt. Ta pierwsza iskierka, którą żeśmy powtórzyli w gronie przyjaciół o różnych specjalnościach, spowodowała duże ognisko entuzjazmu w Gliwicach, żeby założyć stowarzyszenie Habitat for Humanity w Gliwicach we współpracy ze Stanami, którzy entuzjastycznie też przywitali naszą gotowość. Natomiast pojawiły się pewne trudności natury zewnętrznej. Były to pierwsze miesiące po restrukturyzacji społeczno-politycznej naszego kraju, po tym jak upadł mur berliński. No co tu dużo mówić, można było o Amerykanach mówić, że są przyjaciółmi naszymi, przedtem tak nie było, była zimna wojna. No i w tym momencie w lokalnych władzach spotkała się inicjatywa z dużym poparciem, ale niestety została odsunięta jakakolwiek decyzja o przyznaniu ziemi na budowę czy jakichkolwiek przywilejów poprzez przepisy, które były przeciwko nam. A więc to był taki pierwszy, dosyć mocny kubeł zimnej wody. Udało się uzyskać wszystkie możliwe pozwolenia do tego, żeby rozpocząć inwestycję budowlaną numer 1 nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I nazwaliśmy to Domy Nadziei. I to nadzieja była artykułem, który w tamtym czasie był chyba najbardziej potrzebny naszym rodakom, że da się dojść do mieszkania własnego, lepszego niż oferowanego przez różne programy, które wtedy polegały na staniu w kolejce przez 15 lat o jakieś mieszkanie spółdzielcze. Istota Habitat for Humanity polega na angażowaniu wolontariatu indywidualnego, a więc ludzi, którzy mają co do zaoferowania, na przykład swoje talenty organizacyjne, zawodowe, również fizyczną pracę oraz środki finansowe, a z drugiej strony którzy potrafią z motywacją usłużyć tym ludziom bez żadnej wyższości, którzy są w potrzebie mieszkaniowej. I ta zasada partnerstwa dotyczy nie tylko wolontariuszy, którzy są tutaj w Polsce i są organizatorami tej całej sprawy, ale którzy wręcz zgłaszali się już od samego początku istnienia Habitatu w Polsce do przyjeżdżania jako grupy, ażeby pomóc. Te grupy wolontariatu międzynarodowego nazywają się Global Village i są rzeczywiście bardzo mocną stroną. Gdyby nie wolontariat i praca przyszłych właścicieli tych mieszkań, koszt byłby o 70% większy niż obecnie tych domów. Spotkałem się również przy promocji z panem prezydentem, już byłym prezydentem wówczas Jimmy Carterem,
W Stanach, gdzie Habitat jest bardzo rozpoznawalny, pracuje bardzo wiele ludzi z pierwszych stron gazet, chcąc pokazać to, co w sercu mają. Mianowicie to, co zawsze wolontariusze pokazują, to miłość bliźniego w czynie. Jest to wolne od patronizowania ludzi, którzy są odbiorcami tego wolontariatu. Jest to typowe partnerstwo zgodne z zasadami miłości bliźniego. Do tego projektu habitatowskiego przyczyniły się do tego nawet mecze piłki nożnej rozgrywane razem z mieszkańcami osiedla Kopernika, akcje sadzenia drzewek, akcje porządkowania terenu, Dzień Sąsiada, różne inne imprezy kulturalne, częściowo dlatego atrakcyjne, gdyż myśmy sporą liczbę zagranicznych gości, ciekawych gości, utalentowanych muzycznie, sportowo, braliśmy udział w maratonie gliwickim i tak dalej, także Habitat stał się rozpoznawalny i w pewnym sensie Habitat w tamtym czasie, kiedy budowaliśmy osiedle przy ulicy Oriona, a trzeba powiedzieć, że osiedle obejmuje 69 mieszkań, i zostało zakończone w roku 2010 jako ostatnia faza tej budowy, to wówczas zjednaliśmy bardzo dużo sympatii również władz lokalnych, które zaczęły popierać to przedsięwzięcie i do dzisiejszego dnia w zasadzie mamy dobrą prasę. Zaangażowanie się w Habitat for Humanity jest pewną odpowiedzią na potrzebę serca. Mianowicie sam otrzymałem dużo dobrych rzeczy od życia, również moją wspaniałą żonę i dzielimy to pragnienie, ażeby usłużyć ludziom, którzy są w różnych potrzebach. I dlatego, że Habitat jest organizacją, która umożliwia wolontariat, umożliwia wykorzystanie również swoich organizacyjnych talentów, również swoich środków, do tego, ażeby wspomagać osoby, które mają istotne potrzeby. Myśmy cieszyli się całym czasem, że mamy tego typu działalność. Nawet jak te lata były trudne, było trzeba zaciskać pasa czasem było dużo pracy, która męczyła po prostu fizycznie, ale radością jest oglądać ludzi, którzy teraz mają szczęście rodzinne w domach, i zawdzięczają to nie jakimś ludziom tylko, ale Panu Bogu, który motywuje ludzi do tego działania. I dlatego dla mnie Habitat jest pewną radością do dzisiejszego dnia i ufam, że wszyscy, którzy zaangażują się w tym, będą mieli tą samą radość. Nie tylko satysfakcję z oglądania wyników, ale i takie wewnętrzne błogosławieństwo.